Byłam pewna, że tym razem nagram dla Was filmik, ale znowu pojawia się podcast. I dlaczego? Chyba muszę się w tym miejscu wytłumaczyć i tak naprawdę całe to tłumaczenie to będzie mój podcast, bo o tym Wam dzisiaj opowiem. Otóż filmik się nie pojawi ze względu na problemy technologiczne, które mam już od kilku miesięcy tak naprawdę i zaraz Wam o nich wszystkich opowiem. Ale jeśli jeszcze mnie nie znacie, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast również dla osób, które uczą się języka polskiego. Bardzo dziękuję Wam za to, że słuchacie tego podcastu, że uczycie się polskiego. Jest mi bardzo, bardzo miło. A ponieważ uczycie się polskiego, to mam dla Was coś specjalnego, co może Was zainteresuje. Nie wiem, czy widzieliście, ale niedawno opublikowałam nowy zeszyt ćwiczeń, czyli e-book z ćwiczeniami i z tekstami na wakacje, specjalnie z tematami wakacyjnymi dla osób, które uczą się polskiego na poziomie A2, B1. Teksty opowiadają o różnych turystycznych regionach Polski. Potem są ćwiczenia na słownictwo i na gramatykę. Przygotowałam też do tego wszystkiego wersję audio. Poza tym są też ćwiczenia na pisanie i możecie mi wysłać Wasze napisane teksty, więc bardzo, bardzo dużo ćwiczeń. W sumie napisałam prawie 50 stron tego zeszytu, więc myślę, że warto się w niego zaopatrzyć na wakacje, no bo wiadomo jak to jest w wakacje. Albo my gdzieś wyjeżdżamy, zapominamy o nauce, albo nasz nauczyciel wyjeżdża, nie mamy lekcji, po prostu nie chce nam się mieć czasem lekcji, albo fizycznie jest to niemożliwe, bo jesteśmy w różnych rozjazdach, więc myślę, że taki zeszyt jest idealny dla tych z Was, którzy gdzieś wyjadą, ale nawet też dla tych z Was, którzy zostaną i mają ochotę na coś innego, coś wakacyjnego. Ja zawsze, kiedy uczę się języków, to na wakacje planuję sobie coś innego niż w ciągu roku, jakąś nową rutynę. Trochę ją zmieniam, żeby była bardziej przystosowana do rytmu letniego, do rytmu wakacyjnego, bo wiadomo, że nawet jeśli nigdzie nie wyjeżdżamy, to jednak więcej wychodzimy z domu, mamy ochotę więcej wychodzić, mamy ochotę więcej robić, bo jest dłuższy dzień, bo jest cieplej. W zależności od tego, gdzie mieszkacie oczywiście, ale jeśli mieszkacie tutaj w Europie, to raczej jest cieplej i jest przyjemniej w tym sezonie, w tym czasie. Dlatego stworzyłam coś takiego z myślą o Was. Mam nadzieję, że Was to zainteresuje. Możecie go pobrać na Patreonie. Na Patreonie jest taka zakładka sklep i tam pojawia się właśnie ten e-book. A dla osób, które mają subskrypcję Polonez, to ten e-book jest za darmo, więc jeśli macie ochotę wypróbować przy okazji Patreona, to można zamiast zeszytu ćwiczeń zaopatrzyć się w subskrypcję Poloneza. Będzie mi też bardzo, bardzo miło zobaczyć Was tam na Patreonie. Przy okazji bardzo dziękuję wszystkim moim patronom, którzy już tam są. I dziękuję osobom, które kupiły już zeszyt ćwiczeń, bo dostałam sporo pozytywnych feedbacków, więc bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję za to, że wspieracie moją pracę. Mam wrażenie, że nie idzie to na marne, więc jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. I dziękuję wszystkim moim patronom, którzy wspierają tak naprawdę cały ten projekt. Bez Was ten projekt nie mógłby istnieć, albo istniałby, ale byłabym bardziej sfrustrowana efektami pewnie, a w ten sposób dzięki temu, że wspieracie mnie i mój projekt, to mam wrażenie, że ma on sens i bardzo Wam za to dziękuję. Na Patreonie, dla tych z Was, którzy nie wiedzą, wstawiam co tydzień nowe materiały. Zwykle pojawiają się raz albo 2 razy w tygodniu, najczęściej 2 razy, ale czasem tak na przykład jak teraz w wakacje trochę zwolnimy to tempo, bo wiem, że Wy też nie macie tak dużo czasu na naukę. Poza tym jest zeszyt ćwiczeń, z którego możecie korzystać, więc trochę zwolnimy tempo na Patreonie też i ćwiczenia będą pojawiały się raz albo 2 razy w tygodniu, ale trochę mniejsze niż wcześniej, a później już wrócimy z przytupem do nauki od września bardziej intensywnej.
Ale poza tym na Patreonie mamy też grupę na WhatsAppie, więc cały czas piszemy tam ze sobą. Mamy też spotkania i one są kontynuowane oczywiście w wakacje, grupowe i indywidualne. Dlatego jeśli Was to interesuje, to myślę, że to też jest fajna forma nauki na wakacje właśnie, kiedy nie jesteście uzależnieni od jakichś lekcji, ale możecie mieć trochę kontaktu ze społecznością polską, mieć trochę kontaktu z ćwiczeniami. Wiem, że brzmi to trochę jak autoreklama, ale autentycznie myślę, że jest to coś fajnego dla osób, które uczą się języka, szczególnie w tym sezonie właśnie, teraz takim letnim. To znaczy letnim w Polsce, bo oczywiście nie wszędzie jest lato i zdaję sobie z tego sprawę. Tak a propos, dajcie znać, czy w waszych krajach jest teraz lato, czy zima może. Może jesteście w krajach, w których teraz zaczyna się zima. Uwielbiam tak swoją drogą ten sezon letni, uwielbiam ten czas dłuższych wieczorów, zachodów słońca. Poza tym mieszkam nad wodą, więc jest to niesamowite, że teraz cały czas wieczorem mogę chodzić na plażę, obserwować zachody słońca. Powiem Wam, że mieszkanie w takim turystycznym regionie to naprawdę coś niesamowitego. Muszę zrobić filmik na ten temat i to właśnie był jeden z moich pomysłów na ten dzisiejszy filmik, który miał powstać, ale zaraz dowiecie się dlaczego nie powstał. Wstawiłam też na Instagrama ostatnio zdjęcia z miejsca, w którym jestem. I jeśli nie obserwujecie mnie jeszcze na Instagramie, to też Was tam zapraszam, bo tam też pojawiają się cały czas jakieś nowe relacje, nowe zdjęcia, nowe filmiki. Więc tak, tam też jestem aktywna na bieżąco tak naprawdę każdego dnia. Okej, ale wracając do tego dzisiejszego tematu, bo miałam Wam mówić o tym, co się stało i zaczęłam mówić o problemach technologicznych. Mam w swoim życiu ostatnio bardzo, bardzo dużo problemów technologicznych i uznałam, że opowiem Wam dzisiaj o nich, bo zastanawiałam się bardzo długo, o czym nagrać filmik. Chciałam, żeby to był jakiś może vlog, żeby było coś innego. Chciałam Wam powiedzieć coś o wakacjach. Potem myślałam, że... Potem zrobiłam filmik, ale no... Zaraz opowiem Wam, dlaczego to nie ma sensu, żeby go publikować. Dlatego ostatecznie zdecydowałam się na podcast, żeby zrobić coś innego. I podcast pomyślałam, że po prostu będzie bardzo naturalny i bardzo autentyczny, jeśli opowiem o tym, co mam teraz w głowie, bo kotłuje mi się dużo myśli o tych właśnie problemach, które się pojawiły, chcę powiedzieć ostatnio, ale tak naprawdę nie ostatnio, bo te wszystkie problemy trwają już kilka miesięcy. Zaczęło się wszystko od telefonu. To było pod koniec grudnia, byłam na jarmarku świątecznym i był pokaz fajerwerków pod koniec jarmarku świątecznego. Więc inteligentnie uznałam, że zrobię sobie zdjęcie tych fajerwerków. Zrobiłam sporo zdjęć fajerwerków, filmików, wszystkiego co chcecie. Włożyłam telefon z powrotem do torby, a potem pojawiły się jeszcze lepsze fajerwerki niż te na początku. No więc mimo, że miałam już sporo tych zdjęć, wyciągnęłam znowu telefon i znowu chciałam zrobić zdjęcia nowych fajerwerków. Pech chciał, że telefon odmówił posłuszeństwa i spadł mi na ziemię. A ziemia nie była gładka, nie była miękka. To wszystko działo się na ulicy, więc był asfalt i prawdopodobnie były tam jakieś kamyki porozrzucane nawet, bo telefon spadł na ziemię stroną ekranu, to znaczy ekran znalazł się jakby przodem do ziemi i cały się roztrzaskał. I widać było tam, że coś musiało uderzyć w ten ekran, więc myślę, że był to jakiś kamyk, który po prostu był na ziemi i musiałam wymienić cały ekran w telefonie. Okej, jakby przeżyłam to, nie było to straszne, było to przed świętami, wymieniłam mój ekran w telefonie i wszystko było dobrze. To jakby nie zaważyło na mojej pracy w żaden sposób, bo po prostu był brzydki ekran, ale telefon działał bez problemów, niczego takiego strasznego nie było. Było to tylko estetyczne tak naprawdę. Ale mówię o tym dlatego, że tak naprawdę mam wrażenie, że od tego momentu cały czas coś się dzieje ze wszystkimi sprzętami, które posiadam. Więc to było w grudniu, to był telefon.
w styczniu wszystko działało dobrze. Ale pod koniec stycznia mój laptop zaczął wydawać bardzo dziwne dźwięki. Czasem, nie zawsze, ale kiedy pracowałam na nim, to czasem nagle pojawiały się takie bardzo głośne dźwięki, tak jakby przyjeżdżał cały czas obok was motor albo helikopter. O, to było coś w tym stylu. Jakby helikopter cały czas lądował obok was, to mój laptop zaczął wydawać takie dźwięki i wydawał je nieustannie przez nawet kilka godzin czasem przestawał. Zwykle działo się to później, jakby na początku działał normalnie, a potem myślę przez przegrzanie zaczynał wydawać te dźwięki. Okej, działał normalnie, więc nie było tam niczego strasznego się nie działo. Ale potem zaczął wydawać te dźwięki cały czas. Cały czas. To było w lutym już. Ten dźwięk był jakby nieustanny, kiedy tylko włączałam komputer do czasu, kiedy go wyłączałam. Tak się przyzwyczaiłam do tego dźwięku, że prawie już przestał mi przeszkadzać, ale no wiadomo, nie można było nigdzie wyjść nawet z tym laptopem, bo ten dźwięk wszystko psuł, można powiedzieć, całą pracę. Działał normalnie, działał sprawnie, ale potem to było już pod koniec chyba lutego. Nie, bo poszłam do serwisu z tym laptopem, właśnie przez to, że był ten dziwny dźwięk. Poszłam do serwisu i w serwisie powiedzieli mi, że trzeba wymienić wentylator. Miałam wtedy jeszcze lekcję z niektórymi z was, więc pamiętacie o tym problemie na pewno, bo nie mogłam używać Zooma już w końcu na komputerze. Wszystko działało bardzo powoli nagle. Więc zamówiłam ten wentylator w serwisie, w domu pracowałam dalej na komputerze, ale wszystko zaczęło działać bardzo powoli. Szczególnie, tak naprawdę nie wszystko, ale szczególnie Zoom i program do nagrywania filmików. Nie do nagrywania, przepraszam, do edycji, do montażu filmików. To wszystko zaczęło działać bardzo wolno, na taką skalę, że no prawie nie dało się pracować. To znaczy na Zoomie po prostu przestałam mieć lekcje, zaczęłam mieć je na telefonie, na Zoomie. Podobnie było z filmikami, montaż jeszcze jakoś, ale potem, kiedy już kodowałam filmik, kiedy go zapisywałam, to trwało to nagle 7 godzin. Podczas gdy wcześniej ten czas to była takiego 10-minutowego filmiku, to było nie dłużej niż 2 godziny. Dlatego to wszystko było bardzo irytujące. Poza tym, kiedy to było 6 godzin, no tak, to było w lutym, pamiętam to. To trwało tak bardzo długo, że czasem zostawiałam ten komputer na noc z tym filmikiem, bo nie dawało się tego zrobić w ciągu dnia, bo kiedy filmik się kodował, to nie mogłam niczego innego zrobić, bo to wszystko ze sobą kolidowało. I kiedy zaczynałam robić coś innego na komputerze, to ten filmik się nie zapisywał. Także było bardzo dużo problemów też z tym i one dalej trwają. Jest już lipiec, a to wszystko zaczęło się w lutym, a tak naprawdę pod koniec stycznia, więc nie mogłam używać tych wszystkich programów, do których normalnie jestem przyzwyczajona, których normalnie używam praktycznie cały czas, bo na tym polega moja praca, że montuję te filmiki dla was, że mam z wami te spotkania na Zoomie. Moi patroni mogą potwierdzić, że wciąż spotykam się z nimi na telefonie i wypróbowałam już praktycznie wszystko. Jeśli chodzi o laptopa, wymieniłam wentylator, oczyściłam komputer, wyrzuciłam wszystkie niepotrzebne pliki, oczyszczałam dysk, wszystko, co jest możliwe. Jeśli macie jakieś inne sposoby, jakieś inne pomysły, może też mieliście taki problem, wszystko działa, to znaczy kiedy włączam komputer, mogę robić wszystko normalnie, ale kiedy tylko włączam jakiś cięższy program jak Zoom albo jak Adobe Premiere, w którym edytuję filmiki, to katastrofa. Nie da się niczego zrobić, więc jeśli mieliście taki problem albo może znacie się na tym i wiecie, co jeszcze mogę zrobić, żeby pomóc komputerowi, to dajcie mi znać w komentarzach. Będę bardzo, bardzo wdzięczna za pomoc, bo w tej chwili nie widzę już innego rozwiązania niż po prostu zakup nowego komputera. Komputer ma 4 lata, 4,5 może roku, więc jak na sprzęt może jest to faktycznie dużo, ale to jest bardzo, bardzo irytujące wymieniać każdy sprzęt
co kilka lat. Przynajmniej dla mnie. Okej, ale to nie koniec problemów, bo no dobrze, było wolno i tak dalej, ale jakoś dawałam radę nagrywać dla Was filmiki i je montować. Przez ten cały czas robiłam to z tym programem. Ale teraz przestała działać mi kamera. Jakby tego wszystkiego było mało, to kiedy włączam teraz mój aparat, to znaczy kamerę, na której nagrywam dla Was filmiki, kiedy tylko włączam, to od razu się wyłącza i włącza i wyłącza i włącza i tak cały czas. To dobre ćwiczenie, żeby posłuchać takich słów jak włącza i wyłącza, które są bardzo podobne do siebie. W każdym razie włącza, wyłącza cały czas. Kiedy tylko naciskam guzik włącz, nagrywam filmik, ona się wyłącza i włącza. I obiektyw cały czas się też włącza i wyłącza. Straszne to jest. I czasem jest ok, czasem wszystko działa dobrze, więc daję radę czasem coś nagrać, ale potem znowu pojawia się ten sam problem. Nie wiem, czy to bateria. Jeśli wiecie, to też dajcie mi znać w komentarzach, bo nie wiem też, czy muszę kupować nową kamerę, czy mogę po prostu kupić nową baterię. Będę Wam bardzo wdzięczna za wszystkie pomocne komentarze, bo nie znam się na tym w ogóle, na technologii, to no, w ogóle nie jest moja bajka. Robię tylko to, co muszę, a resztę nie robię, albo jakoś próbuję to robić, ale jest to zawsze dla mnie trudne, więc jeśli macie jakiś pomysł, co to może być, to też dajcie mi znać, proszę. I tak właśnie wyglądają moje aktualne problemy i z tego właśnie powodu dzisiaj słuchacie tego podcastu, a nie oglądacie żadnego mojego filmiku. Dlatego, tak jak mówiłam, nie widzę już prawie żadnych innych rozwiązań niż po prostu kupić nowy laptop i kupić nową kamerę. Co jest bardzo irytujące, szczególnie dla mnie, bo jestem taką osobą, która nie lubi wymieniać sprzętu, nie lubi wymieniać nowych rzeczy. Zdecydowanie nie jestem jedną z tych osób, które mają od razu nowego iPhone'a, kiedy tylko pojawia się nowy iPhone. Nie. Wolę mieć jeden sprzęt przez dużo lat. Nie przeszkadza mi to wcale. Jeśli działa, to bardzo dobrze. Jakoś strasznie nie lubię mieć dużo sprzętów w domu. Może to trochę hipokryzja, trochę absurdalne, ponieważ jestem osobą, która produkuje te materiały w internecie, ale jakoś strasznie nie lubię mieć dużo nowych rzeczy. To wszystko zresztą, to tak naprawdę cała ta otoczka materialna dotyczy wszystkiego, nie tylko sprzętu, ale tak samo mam z ubraniami, tak samo mam ze wszystkimi rzeczami materialnymi. Nie lubię mieć ich za dużo i nie lubię mieć nowych rzeczy, kiedy już mam takie same rzeczy. Wiecie, o co chodzi, że mam już laptop, więc po co mi nowy laptop? Bo kiedy jest to na przykład, nie wiem, inny sprzęt, coś czego nie mam, to tak, jak najbardziej. Ale kiedy to jest to samo, tylko że nowej generacji, to mnie strasznie irytuje. I tego bardzo nie lubię kupować, więc też nigdy nie wiem, co kupować, nie znam się też na tym aż tak. Dlatego tak, jest to bardzo frustrujące i mam nadzieję, że będę mogła zaopatrzyć się jak najszybciej w nowy sprzęt i nagrywać dla Was nowe filmiki, bo mam dużo pomysłów na filmiki i strasznie szkoda by było ich teraz nie nagrywać. Może dobrze się stało, że to są akurat wakacje, bo większość z Was pewnie teraz wypoczywa gdzieś na urlopach i nie przejmuje się językiem polskim, ale mam nadzieję, że do września już wszystkie te problemy znikną. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jeśli macie jakieś pomysły, jak mogę jeszcze naprawić te rzeczy, które mam. A jeśli nie macie pomysłów, no to trudno, po prostu będę musiała kupić nowy sprzęt. Bardzo dziękuję Wam za to, że wysłuchaliście tego podcastu o moich problemach. Mam nadzieję, że Wam się on podobał, bo mówiłam tutaj po prostu tak naprawdę to wszystko, co się dzieje i nie miałam żadnego skryptu przygotowanego, więc pamiętam, że mówiliście, że takie naturalne podcasty Wam się podobają, więc mam nadzieję, że i ten Wam się podobał. Dajcie mi znać w komentarzach, tak jak mówiłam, co mogę jeszcze zrobić, jeśli macie jakieś pomysły. Dajcie mi też znać, czy Wy też macie takie problemy.
bo ja nie mam ich zbyt często, ale w tym roku mam wrażenie, że jest to rok problemów technologicznych dla mnie, więc no, nie jest to przyjemne, tym bardziej, że pracuję w ten sposób. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Koniecznie zajrzyjcie do tego zeszytu ćwiczeń. Wstawiam Wam link w opisie tego podcastu i wstawiam Wam też link do Patreona, bo może Patreon Was zainteresuje chociaż na próbę, na wakacje, czemu nie? Więc wstawiam Wam tam link. W tym tygodniu pojawił się nowy podcast, też ekstra podcast na Patreonie o wiadomościach z Polski z maja i z czerwca, więc cały czas tam się coś pojawia. Jeśli nie są to filmiki czy podcasty, to jakieś ćwiczenia. Także bardzo Was zachęcam do tego, żeby tam zerknąć. I tak, i żegnam się z Wami już teraz. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu. Dziękuję jeszcze raz tym z Was, którzy kupili już mój zeszyt ćwiczeń i tym z Was, którzy wspierają mnie na Patreonie. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za to wsparcie, bo bez Was nie dałabym rady robić tego, co robię. Trzymajcie się, miłych wakacji i do usłyszenia i mam nadzieję do zobaczenia jak najszybciej, jak tylko będę miała nowy sprzęt. Będę Was informować o tym na bieżąco. Trzymajcie się, pa pa!